Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie jednostek elfy wysokiego rodu. Tutaj będziemy musieli dużo omówić z tego względu, że tych jednostek jest sporo, magii dostępnej u elfów wysokiego rodu jest naprawdę bardzo dużo. Zacznijmy w takim razie od legendarnego lorda, potem oczywiście bohaterowie, cała magia, jednostki, na sam koniec będzie też omówienie tworzenia armii. Przy elfach może to być dosyć ciekawe akurat. Zacznijmy może od legendarnego lorda Tyriona. Jeśli chodzi o samego Lorda, no statystyki ma dosyć konkretne, nie dość, że obrona w zwarciu jest znakomita, atak w zwarciu, płonące ataki, magiczne ataki. Dodatkowo mamy też coś takiego jak finta i riposta umiejętność, więc te umiejętności mamy naprawdę konkretne. Jeszcze zwiększeniem obrony w zwarciu, legendarne itemy, które też on otrzymuje, są dosyć potężne, więc powiem szczerze, Tyrion jest bardzo mocnym wojownikiem. Ciężko jest go naprawdę 1 na 1 pokonać. Nawet gdy komputer nim gra, no to spokojnie sobie gdzieś tam radzi. Mamy też kieł słońca, czyli zionięcie, które zadaje oczywiście płonące ataki, magiczne ataki. No i samo w sobie nie jest nawet najgorszy, bo razem 50 metrów uderzenia, promień jeszcze 12 metrów, więc też dosyć szeroki. Standardowe utrzymanie pozycji, czyli wzmocnienie naszych jednostek, obrona, zwarciu i dyscyplina. No i również awanturnik, czyli standardowo wigor. Z takich na pewno ważnych rzeczy mamy jeszcze odporność na ostrzał 15%, odporność na ogień 40% i bierne umiejętności, jak na przykład obrona w zwarciu i atak w zwarciu zwiększane, no w sumie więcej, gdy ma 25% życia, ciągle to ma odpalone. Serce Avelornu, czyli leczenie. No to leczenie jest konkretne, bo 25% to jest naprawdę sporo. Pamiętajmy, że to są też bierne umiejętności, czyli mniej jak ma 25, no to gdzieś tam działa. No i wydaje mi się, że o nim to tyle. Przejdźmy w takim razie do kolejnego bohatera tutaj. No wiadomo, wcześniej był lord, teraz bohater. Mamy też szlachcica, czyli specjalistę do walki z zwarciu. Z takich na pewno ważnych rzeczy, jeśli chodzi o tego specjalistę, musimy go dać obok, bo potem jest problem z tym. Obrona przed właśnie dużymi jednostkami, jak widzicie ma halabardę, no to dlatego też tak jest. Mamy też ukrycie, gwiezdny płaszcz, możemy się skradać, choć szczerze powiedziawszy skradanie raczej tutaj nie jest potrzebne. Awanturnik, no i zwiększenie obrażeń, premia do szarży. No szarży to może on za specjalnie wiele nie ma, ale też mamy standardową odporność na ostrzał, jest to dosyć powiedzmy, no konkretne wyposażenie, no tutaj duży pancerz, premia przeciwko właśnie dużym jednostkom, nawet spora, bo 35 to jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o wygląd, no to tak tutaj wygląda. To będzie najciekawsza część, jeśli chodzi o bohaterów, czyli magia. Ale jeszcze przed magią mamy tutaj kolejnego bohatera. Jeśli chodzi o tego bohatera, widzicie, ma ładną tutaj armię, raczej aurę, Hotecha, jak dobrze mi się wydaje. No i jeśli chodzi o niego, no to tu już jest mistrz wiedzy tajemnej Hotecha, czyli tutaj mamy już magię pomieszaną, bo mamy domenę niebios, mamy domenę śmierci, domenę światła, domenę bestii, domenę życia i domena cienia. No powiem szczerze, dosyć ciekawy miks. Na pewno dużym plusem jest na przykład domena bestii, bo tutaj jest wzmocnienie naszych jednostek i tak dosyć mocne wzmocnienie. Na ulepszeniu jeszcze wzmacniamy wszystkie jednostki dookoła, tam 35 metrów. Jeśli chodzi o wejrzenie Szema, to ostatnio też było omawiane, bardzo dobry magiczny pocisk, albo bardziej pociski. Ulepszone pijawki, czyli mamy 2 zaklęcia na bohaterów. Mamy zaklęcia wzmacniające, czyli 2, jedno leczące, no i jedno takie na jednostki powyżej 25 jednostek. No to jest gdzieś tam najlepiej, żeby tego nie używać na bohatera pijawka, a na jednostki duch Melekotora. Więc jeśli chodzi o niego, tutaj mamy też tarczę. Nie wiem, gdzie on ma tą tarczę, szczerze powiedziawszy, no ale powiedzmy, że ma. Dzięki tej tarczy swojej bloku ma 35, no 20% bloku. Ma skuteczność przeciw jednostkom piechoty. No ogólnie dosyć fajne połączenie, bo dosyć dobry wojownik i czarodziej. No naprawdę konkret. I zostaje nam ostatni bohater ze standardowych, jeśli nie licząc o samą magię. Czyli tutaj jest specjalistka od broni hybrydowej, czyli łucznik z mieczem połączony, czy tam z dzidą. No z dzidą, bo mamy tutaj premię przeciw dużym przeciwnikom. Z takich ważnych rzeczy mamy wsparcie dla naszych jednostek, umiejętność przeładowania, tak zwarciu, umiejętność przeładowania konkretne. No standardowo obrona przed dużymi wrogami, no bo jeśli macie współczynnik bonusu na dużych wrogów, no to przeważnie jest właśnie ta obrona przed szarżą. Strzał w ruchu, mam odporność na ostrzał.
No i standardowo gdzieś tam jakieś wzmocnienia, ale nic takiego wyjątkowego. Tutaj już na przykład te zastosowanie jest troszkę gorsze tego bohatera, z tego względu, że mamy dużo mniej pancerza i ta jednostka jest trochę miękka. Siła broni ok, obrona zwarcia, tak zwarciu, no może być, tylko względem na przykład tego obok, no to już jest trochę tego mniej, a tak zwarciu tam jest większy, tam jest też więcej pancerza. No ale mamy jednak magiczne pociski i ogniste pociski, więc to jest na pewno duża zaleta. Można używać na przykład na bohaterów, używać na potwory, do tego gdzieś tam się też super sprawdzi. I przejdźmy teraz do naszej magii. No jeśli chodzi o magię, no prawie każda magia tutaj jest, więc magii jest naprawdę sporo. Omówimy tak pokrótce, bo większość magii już było omawianych. Mamy domenę bestii, czyli wzmocnienia i ewentualnie trochę tam obicie przeciwnika, masowo jeśli chodzi o kruki. Mamy domenę śmierci, czyli masowe wiry, które zadają ogromne obrażenia i osłabienie przeciwnika oraz pijawka na bohatera. Ja omawiam te zaklęcia, które mają po prostu największy sens. Mamy domenę ognia, czyli płonący czerep, bardzo ładny tutaj wiatr, który zadaje duże nawet obrażenia. Choć jest ulepszony po prostu, znaczy burza ognia, czyli taki potężny naprawdę wir, który długo trwa i zadaje ogromne obrażenia. Mamy też wzmocnienie naszych jednostek, na przykład płonącymi atakami, magicznymi atakami, plus siła broni i podstawowe obrażenia od ostrzału, więc to wzmocnienie jest naprawdę spoko, tylko pamiętajcie, że to najlepiej na ulepszonym, z tego względu, że czas się tutaj dużo wydłuża, bo mamy 56 sekund. No minutę takiego wzmocnienia na wszystkie jednostki, 35 metrów, no jest naprawdę kozak. Mamy domenę niebios, która była tak chyba troszkę omawiana, bo jeszcze szczerze najbardziej to się jaszczury gdzieś tam tą domeną zabawiają. Jeśli chodzi akurat o tą domenę niebios, no to wzmocnienie, mamy oczywiście osłabienie przeciwnika, dosyć dobre osłabienie, trochę drogie, ale dobre. Mamy kometę Kassandory, czyli bardzo potężny ostrzał, taka leci bańka i rozwala wszystko dookoła. Mamy też łańcuch błyskawic, który jest naprawdę potężny, tylko kwestia tego, żeby ten łańcuch dobrze rzucić i żeby poszedł w kierunku jednak wroga, a nie naszym, bo inaczej zdziesiątkuje nam armię. Mamy jeszcze piorun Uronana, no szczerze powiedziawszy ja na przykład nie używam specjalnie tego piorunu, bo względem na przykład błyskawic, no to ta błyskawica, łańcuch błyskawic jest zdecydowanie mocniejszy. No i standardowo wiatr, który jest nie najgorszy, bo ładne przebicie pancerza, magiczne ataki, obrażenia też nie najgorsze, no jak dla mnie spoko. Mamy też wysoką magię. Wysoka magia, no czyli szczerze powiedziawszy magiczny pocisk, 1. Dodatkowo właśnie umiejętność przeładowania dla naszych jednostek, tylko tutaj jest akurat dla naszej jednej jednostki, więc to jest trochę słabe. Leczenie też do jednej jednostki, co dla mnie też jest troszkę słabe. Ulepszone magiczne rozbicie, czyli obrażenia na sekundę. No powiedzmy, że coś tam można zrobić. Ten wiatr, na przykład ognista konwokacja jest dosyć mocna. Bo jak sobie zobaczycie, bardzo duża prędkość, czas trwania, no ponad 120 metrów wyciągacie, 130 metrów na tym, obrażenia na sekundę duże, przebicia pancerzy 100%, magiczne ataki, płonące ataki, no mega mocne. I mamy jeszcze nawałnica, która działa na jednostki latające. Pamiętajcie, że to działa na jednostki latające, żeby po prostu nie popełnić błędu i próbować rzucić to na jednostki, które są na ziemi. Mamy również magię życia, którą jak wiecie osobiście uważam niezbyt przydatną. Mamy tutaj odporność fizyczną na jedną jednostkę, mamy leczenie 4 jednostek maksymalnie jednocześnie, eksplozję, wir. No ten wir jest dosyć dobry, ale też jest dosyć drogi, więc to też tak pół na pół bym powiedział. Leczenie, na przykład to odrodzenie jest spoko, trochę może drogie, ale jeśli tam gdzieś wybostujemy tego czarodzieja, to może to jakoś trochę taniej wyjdzie, ale naprawdę to jest akurat dobre leczenie. No i ulepszona cierniowa tarcza, no cierniowa tarcza, ja osobiście prawie w ogóle tego nie używam, dla mnie to jest taki nieprzydatne, w skrócie. Magia światła, czyli tak naprawdę wejrzenie jeszcze ma magiczne pociski, tak samo wzmocnienie naszych jednostek o atak zwarciu, niezłomność na nasze jednostki, to jest dosyć przydatne, jak mamy na przykład jakieś takie jednostki, które mają szansę się rozsypać, albo szybko im się ta dyscyplina sypie, a potrzebujemy, żeby przetrwały. Oczywiście sieć, która zatrzymuje przeciwnika, jest masowa, a bez tego jest solowa. I mamy też wzmocnienie pancerza i obrony zwarciu. Dosyć dobre i dosyć tanie zaklęcie. Z tego względu, że obrona zwarciu i pancerz jest dosyć mocno pod defensywę ustawione. I to moim zdaniem jest dobre. Bardzo przydatne w wielu frakcjach. Domena światła. Jeszcze mamy oczywiście tutaj wir. Wir, który zadaje dosyć dobre obrażenia. Promień jest nie najgorszy. Czas trwania no też może być.
ale mimo wszystko w tej jakby wyborze tej magii u elfów wysokiego rodu mamy zdecydowanie lepszą magię od obrażeń. Mamy jeszcze oczywiście metal, czyli domena metalu. Jeśli chodzi o Polance Zagłada, to jest dosyć mocne zaklęcie, bo zadaje dużo obrażeń, obrażenia też od wybuchu i to zaklęcie jest dosyć tanie. Również jest ostateczna przemiana, czyli zadaje wszystkim do 35 metrów obrażenia, to jest mega zarąbisty skill, jak gracie Baltazarem Geltem, no to ten skill plus ten wcześniejszy jest non-stop spamowany i jesteście w stanie rozwalić prawie wszystko. Również mamy złote ogary Gehenny. Jak sobie tutaj zobaczycie, ogólnie mamy 3 zaklęcia na obrażenia. W większości one są, jakby nie patrzeć, troszkę masowe. Mamy też osłabienie bardzo dużo przeciwnika, bo transmutacja ołowiu minus 60% siły broni, minus jeszcze 24 atak zwarciu, to jest naprawdę sporo. Mamy też zdjęcie na przykład pancerza przeciwnikowi i mamy wzmocnienie naszych jednostek pancerzem, no 60 pancerza dla wszystkich jednostek, 35 metrów, 44 sekundy działania, jest to naprawdę kozak. Tutaj mamy też oczywiście magię cienia. No z magii cienia najważniejsze zaklęcia to jest wahadło, który wiatr zadający ogromne obrażenia, wir, otchłań cieni, który zadaje jeszcze większe obrażenia. No i mamy ulepszoną brzytwę, czyli wzmocnienie bardzo mocne naszych jednostek wszystkich do około 35 metrów, 50 siły broni i 50% przebijającej. No i magiczne oczywiście ataki. Bo jeśli chodzi na przykład o zdjęcie dyscypliny czy tam pancerza, no to można czasem użyć, jak mamy naprawdę ciężki temat, ale szczerze powiedziawszy dla mnie to też rzadko używane. Bo jeśli chodzi o elfy, oni sobie spokojnie radzą z bohaterami, z potworami, tylko w większości może być problem z dużą ilością piechoty, czy tam przeciwnika jakiejś kawalerii, no to z tym musimy się bardziej gdzieś tam mierzyć. No i tutaj już mistrza omawialiśmy, jeśli chodzi o tą wiedzę tajemną. Możemy przejść w takim razie, moim zdaniem, do jednostek. Możemy jeszcze tutaj troszkę przybliżyć, zobaczyć, jak te elfy dokładnie wyglądają. No te elfy, szczerze powiedziawszy, no dużo się nie różnią się kolory, no kolory kosturów. No i szczerze powiedziawszy, o tutaj mamy jakiś bonusik. Jeśli chodzi o jednostki, bo to jest akurat bardzo ważne u elfach i szczerze powiedziawszy, to was pewnie najbardziej interesuje. Przejdźmy w takim razie do włóczników. Włócznicy na pierwszy rzut oka naprawdę mają przyjemne statystyki, z tego względu, że mamy po pierwsze obronę właśnie dodatkową starczy 55%, jest to bardzo tania jednostka, szybko możemy ją zrekrutować, znakomite statystyki i duża dyscyplina. No elfy mają ten plus, że mają w większości dobrą dyscyplinę na jednostkach i to jest naprawdę przydatne. Obrona właśnie przeciw dużym przeciwnikom, skuteczność była nawet dosyć dobra, bo plus 15% na dużych przeciwników. Jeśli chodzi o obronę właśnie przed szarżą, czyli odpieranie standardowo szarży i odpieranie właśnie szarży przed dużymi przeciwnikami. I mamy również wprawa w wojaczce, czyli gdy mają więcej życia niż 25%, dostają jeszcze obrony zwarciu, więc wtedy mają 50 obrony zwarciu, co jest naprawdę konkretem. Idealna jednostka na potwory, na kawalerię. Gdy macie na przykład takie wzgórze i ustawicie tak jednostkę, to kawaleria w ogóle nic im nie zrobi, się po prostu na nich rozbije. Więc to jest naprawdę ogromna zaleta tej jednostki. No i cena tej jednostki też jest znakomita. Mamy również regiment tej jednostki. No wygląda troszkę inaczej. Możemy sobie tutaj porównać, że jednak troszkę się to różni. Tu mamy jakiegoś kucyka pony, czy tam kucyka ze smokiem pomieszanego. A nie, różne mamy tutaj, nie, te same wizerunki, tylko no prawie troszkę inne. Dobra, przejdźmy do samej jednostki. Jeśli chodzi o regiment, regiment ma taką różnicę, że mamy więcej dyscypliny, więcej obrony zwarciu i atak zwarciu też jest zwiększony. Więc statystyki są, bym powiedział, bardzo przyzwoite. No i mamy aurę ochrony, czyli odporność na obrażenia dodatkowo na 55 metrów na wszystkie sojusznice jednostki. Działa oczywiście, gdy moc wiatrów, czyli mamy powyżej 15 many. To jest ważne, żeby z many się nie wypluć, bo wtedy nie będziemy mieć tego bonusa, a 10% odporności na 55 metrów to może być naprawdę przydatny bonus. Oczywiście jednostka sprawdza się tak samo na kawalerię, na potwory. Też zrobiłem tak działami, bo z tego względu, że tutaj jest dużo tych jednostek, to będzie łatwiej to po prostu omówić. Mamy jeszcze też srebrzystą gwardię, która też najlepiej się sprawdzi na potwory, na kawalerię, no na to się gdzieś tam najlepiej sprawdzają. Jeśli chodzi o takie różnice, no różnice są powiedzmy spore, bo tutaj macie już pancerza więcej, bo 75. Obrona zwarciu jest również większa, z tego co widzę. Tak samo siła broni, atak zwarciu, dyscyplina też jest o 5, no i życia też jest troszkę więcej.
Tutaj mamy świetną obronę przed szarżą. Pamiętajcie, że świetna obrona przed szarżą ignoruje premię do szarży wszelakich atakujących jednostek. Czyli jeśli potwór ma 60 szarży, automatycznie ma 0 szarży na tą jednostkę, więc to jest ogromna zaleta. I tutaj mamy też odporność na magię 30%, bo kiedyś jak robiłem ranking, dużo osób mi zarzucało, że dlaczego ta srebrzysta gwardia jest tak wysoko. No dlatego jest wysoko, bo ma odporność na magię. Komputer, czy tam jak gracie multiplayer, rzuci wam magią w tą jednostkę, to dostanie zdecydowanie mniej obrażeń. 30% to jest naprawdę sporo mniej. A jak jeśli rzucimy magię w tą jednostkę, no tutaj nie macie obrony przed magią, więc automatycznie z tej jednostki raczej nic nie zostanie. Więc to jest ta ogromna różnica. Dużo osób nie zwraca na takie rzeczy uwagi, a jednak na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, tak samo jak krasnoludy i będziecie męczyli ich magią. Zobaczycie, że ta magia będzie trochę słabiej na nich działać i wtedy wykorzystujemy magię, która bardziej tam wyczerpuje te jednostki niż obijemy. Więc to są takie ważne zalety, różnice, więc zwracajcie oczywiście na to uwagę, moi drodzy. W takim razie, cóż, możemy ruszyć na orków, choć orkowie widzę ruszają na nas. Jeśli chodzi o wykorzystanie magii, nie wykorzystamy tutaj każdej magii, bo to jest po prostu niemożliwe. Musielibyśmy ten odcinek, jakby część tego odcinka wydłużyć 2-3-krotnie, żeby użyć każdego zaklęcia, tym bardziej, że ta mana no jednak troszkę się regeneruje. I tutaj macie właśnie ten bonus odpalony, jeśli chodzi o tą magię. Mamy takie jednostki, że najlepiej byłoby nam tak naprawdę je umiejscowić tak, żeby komputer nas otoczył. My sobie będziemy tak bronić i wtedy na luzie możemy ich tam obijać wszystkich. Kodek bohaterów jest trochę sporo. Też będę chciał właśnie, żebyście zobaczyli animację. Może damy wojowników w miarę do przodu. Mistrza HTH też możemy dać do przodu. No, brońcie się przed tą orkową hołotą. No i wtedy też bonus otrzymujecie, jeśli te jednostki są w miarę blisko. Tylko że tutaj nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, że oni mają właśnie te orkowe rzucanie tych pierdółek i zadają naprawdę ogromne obrażenia. Ale możemy sobie wykorzystać może jakąś magię. Chyba nie było komety pokazywanej, więc rzućmy kometę. I zaraz zobaczycie, jaka jest różnica w rzucaniu tej właśnie komety. Choć tu widzę, że każdy czarodziej ma odnawianie many prawie. Proszę bardzo. Jak rypło, tak zmajażdżyło jednostkę. Tylko że nasza jednostka też była zbyt blisko i no to też nie wyszło za dobrze. Możemy sobie teraz dać regenerację many. Powinna się bardzo szybko regenerować. Dokładnie. Poniżej sekundy nam się regeneruje mana, więc naprawdę spoko. Ojoj, ojoj. Źle mi się tutaj rzuciło zaklęcie. No, Tyrion walcz. Tyrion nie ogarnia, o co tu chodzi. Możemy rzucić jeszcze jakieś wzmocnienia naszym jednostkom. Proszę bardzo, jak dyscyplina się tutaj utrzymuje. Wykorzystajmy może kolejne jakieś zaklęcie. Z takiej magii, której żeśmy... O, tego nie używaliśmy. Najlepiej byłoby rzucić to, w skrócie, bo macie fajnie otoczone jednostki swoje. I będziemy teraz wszystkim zadawać obrażenia. To jest dobre, tutaj jest może czas trwania trochę krótki, ale te obrażenia zadając wszystkim przeciwnikom jednocześnie i to i tak czasem wychodzi lepiej. Zobaczcie sobie, że jednak te obrażenia coś tam zadają. Może nie są takie ogromne, mocne, bo nie mamy tu jakichś większych wzmocnień do tych zaklęć, nie mamy też tanich tych zaklęć, więc trochę to gorzej wychodzi. Jeśli chodzi o samą walkę tych jednostek, no one mają akurat te same animacje, nie ma tutaj zmienionych, bo to są 3 rodzaje jednak tych samych włóczników. Nasz już tutaj walczy? O, proszę bardzo. Trochę dziwną ma tą animację, jeśli powiem szczerze o Tyriona. Takie no dziwne jest to naprawdę. Jeśli chodzi jeszcze o magię, którą byśmy mogli tutaj najwięcej wykorzystać. Zobaczcie sobie na przykład ten wiatr. Chodź, kurczę. On się chyba długo ładuje. Ale o, tutaj mamy jakąś ten... Możemy na przykład wspomóc trochę nasze oddziały. Puśćmy to. Proszę bardzo.
No zadało naprawdę ładne obrażenia. Ja wiem, że ci orkowie też nie są wybitnie mocni, ale jeśli chodzi o samą tą magię, którą tutaj właśnie rzuciliśmy, gdzie to było tutaj, no to tutaj macie 100% przebicia pancerza, więc to rzucacie na jednostki, które mają jakby najwięcej pancerza, są najtwardsze, jakieś czarni orkowie, jakby to byli na przykład orkowie, no to na to rzucamy to zaklęcie, bo najlepiej nam się sprawdzi. Tu na przykład też możecie wrzucać wzmocnienie dla naszych jednostek i nasze jednostki już będą mega potężne, mimo że już tych bonusów naprawdę mają sporo. No zobaczcie sobie teraz 80 tutaj obrony zwarciu, 62 obrony zwarciu, no jest to naprawdę sporo. Jednostki konkret. Mogą się bronić i bronić i bronić, a wy po prostu magią sobie zniszczycie przeciwnika. No i nawet jest zwycięstwo. Idziemy w takim razie dalej. Przechodzimy do kolejnego legendarnego lorda i oczywiście kolejnych jednostek do walki w zwarciu. Jeśli chodzi o lorda Eltarion Ponury, dosyć też mocny lord. Powiem szczerze, że akurat elfy wysokiego rodu nie mają moim zdaniem słabych lordów. No może akurat Arielka dla mnie jest taka słaba troszkę, ale mimo wszystko i tak tam zawsze jakąś magię ma, więc jest powiedzmy taką wspierającym lordem. Eltarion Ponury, no tutaj statystyki są, bym powiedział, dosyć konkretne. No, z tego względu, że to jest jednak czarodziej i wojownik, więc to statystyki są naprawdę dobre. Mamy też miecz właśnie kieł Eltariona, czyli wzmocnienie, odporność fizyczna 40%, magiczne ataki, nasycenie, obrażenia przebijające, no jest to naprawdę mocne i dodatkowo jeszcze jest hełm Jorserse, czyli mamy niezłomność, niezabijalność 50 metrów i to wpływa na jedną jednostkę. No, powiem szczerze, dobre rzeczy. Na pewno z dobrych rzeczy to też mamy właśnie ponura dyscyplina, jak to ponury Eltarion, no to ponura dyscyplina. Mamy też właśnie wzmocnienie standardową magię, ostrzał mglistych piechurów, czyli ostrzał dodatkowy. No powiem szczerze, że tutaj naprawdę te statystyki, ta magia jest dosyć przyjemna i sam lord jest przyjemny. Mi się nim akurat bardzo dobrze grało. Magia akurat, jeśli chodzi o demonę wysokiej magii, bardzo jest specyficzną magią i nie każdy się w niej akurat może odnaleźć. Też oczywiście tą magię już omawialiśmy, więc nie będziemy tutaj drugi raz tego omawiać. Sam lord jest naprawdę bardzo porządny i z tego względu, że on też ma specjalne regimenty do rekrutowania, o których też wspomnę w późniejszym czasie. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Jeśli chodzi o strażników, jest to taka piechota z 2 mieczami, na pewno dobra piechota, z tego względu, że po pierwsze mamy straż przednią, mamy ukrycie, czyli leśnik, walka w lesie jest na plusie, odporność fizyczna 20%. Wprawa w wojaczce, pamiętajcie, że to jest standardowo u elfów. Mamy może mały trochę pancerz, ale pamiętajcie, że też jest odporność ta fizyczna. Bardzo ładne tutaj bonusy, jeśli chodzi o walkę z piechotą, plus jeszcze 8 do tego, czyli takie 40 prawie siły broni wyciągamy naprawdę sporo. Obrona zwarciu jest trochę mała, ale to też jest jednostka, którą możecie rekrutować na samym początku, więc musicie zwracać na takie rzeczy uwagę, że jednak tych statystyk nie można mieć aż tak mocnych, ale już sama dyscyplina jest bardzo potężna, tym bardziej na wyższych poziomach trudności dyscyplina jest najważniejsza, a statystyki troszkę inne schodzą na drugi plan, więc naprawdę jest to moim zdaniem bardzo fajna jednostka, którą możecie ukryć w lesie, ukryć gdzieś tam na granicach z wrogiem i gdzieś go tam zaskoczyć. Na przykład tutaj możecie sobie ich schować. No, tu się może nie zmieszczą, ale macie taką możliwość sobie na przykład schować tą jednostkę. Tu akurat orkowie pójdą dosyć szeroko, więc i tak trafią na tą jednostkę, ale takie możliwości są. Bardzo fajnie można ich wykorzystać właśnie na atak artylerii, atak na strzelców, tym bardziej, że ta jednostka jest dosyć szybka, bo mamy 40 prędkości jak na piechotę, to jest naprawdę dobry wynik. Kolejna jednostka to białe lwy Hrace. No, wyglądają naprawdę na bardzo potężne, wyposażone chłopaki. Normalnie mają ładnego też topora runicznego, prawie bym powiedział tyle run tutaj włożonych, kamieni szlachetnych. Statystyki już tutaj są naprawdę konkretne. Odporność też jest na ostrzał 30%, co jest dużą zaletą. Nie mają oczywiście tarczy, więc tutaj no, z ostrzałem może różnie bywać, choć mamy też dużo pancerza, więc taki średni jakiś oddział łuczników raczej nic im nie zrobi. Już raczej taka jakaś mocniejsza artyleria, bo strzelcy mogą im coś zrobić. Ale statystyki, jeśli chodzi o przebicie pancerza, jest ładne. Z tego względu, że 25 to jest naprawdę sporo. Atak zwarciu, obrona zwarciu może być. Prędkość są trochę ciężką, wolną tą jednostką. Jednak mają ciężki pancerz, dużo pancerza, więc no muszą być wolniejszą jednostką. Więc na to trzeba uważać. Jeśli chodzi o zastosowanie, czy to są strażnicze, czy to są właśnie białe lwy, no to jest atak frontalny najlepiej. Choć strażnicy może nie konkretnie, chyba że to jest słabszy oddział jakiejś piechoty, ale białe lwy spokojnie mogą
no, frontalnie walczyć z przeciwnikiem, tylko musimy unikać artylerii, strzelców, kawalerii, bo kawaleria akurat czy to wiedzie w strażników, czy to wiedzie w lwy, no to jest opcja, że jednak ich tam przycisną troszkę. Więc na to musicie zwracać uwagę, ale też ładnie sobie radzą z bohaterami, bo mają dobre przebicie pancerza, więc można też starać się na bohaterów ich rzucać. Mamy też akurat jeszcze kompania czysto grzywych. To jest tak naprawdę kompania właśnie tych białych wlów i różnice mamy takie, że tutaj macie roztrzaskany pancerz. No jest to naprawdę moim zdaniem bardzo fajny bonusik, też mają ładne tutaj czerwone zbroje. Z takich bonusów na pewno plusem jest też to, że mamy strażnika, czyli 15% odporności fizycznej wpływa na sojuszników w zasięgu. Więc nie dość, że macie roztrzaskany pancerz, co jest jeszcze lepsze do zabijania na przykład takich lordów, mocniejszych jednostek, to jeszcze mamy właśnie tą opcję strażnika, który wzmacnia nasze jednostki dookoła, więc naprawdę bardzo ładny regiment i tutaj widać różnicę, że ten regiment naprawdę ma duży plus. No i też różnica w tym regimencie jest taka, że atak zwarciu, obrona zwarciu 9-8 i tak samo dyscyplina 10 więcej, więc naprawdę spoko. Mistrzowie miecze HOTA. Jeśli chodzi o nich, no to tutaj mają na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy właśnie bohatera, no to teraz mamy standardowo właśnie jednostkę. Tutaj 20% bloku, mimo że tej tarczy nie ma, to i tak ten blok jest. Z tego względu, że to są mistrzowie, to pewnie dlatego potrafią gdzieś tam tymi mieczami przycinać te strzały. Nie wiem, tak mi się po prostu wydaje. Jeśli chodzi tutaj o statystyki są naprawdę dobre, bo czy to atak zwarciu, obrona zwarciu są dobre. Minusem jest to, że no mogą ich jednak ostrzelać, ale zawsze te 20% dodatkowo obrony jest. Umiejętności mają tutaj właśnie mistrzowskie wyszkolenie, czyli obrona zwarcia, atak zwarcie jest zwiększony, nie mają więcej umiejętności, troszkę słabo, ale znowu przeciwko piechocie mają plus 14 jeszcze bonusu, ładne przebicie pancerza, więc to jest idealna jednostka przeciwpiechotna, idealna jednostka na bohaterów, no sprawdzają się po prostu znakomicie. Z piechotą, znaczy z kawalerią, gdy ją zatrzymają, też sobie szybko poradzą, tylko że muszą ją zatrzymać, więc jeśli byście dali ich na takim wzgórzu i kawaleria by zjechała tutaj z dołu, no to naprawdę byłoby ok. Gdybyście dali ich na równy teren, no to wtedy już byśmy mieli dużo większy problem, tym bardziej jeśli kawaleria byłaby naprawdę taka konkretniejsza. Zastosowanie po prostu piechota, bohaterowie, no i w sumie tyle. Mamy Straż Feniksa w dwóch wydaniach. Jeśli chodzi o standardowe wydanie, no widzicie, są też dosyć ładni, nie ma tutaj takiego jakiegoś, no źle nie wyglądają. Tu mamy regiment, czyli wyglądowo troszkę się tutaj powiedzmy różnią. Przejdźmy w takim razie do omówienia statystyk. To jest oczywiście idealna jednostka do walki właśnie z potworami, z kawalerią. Z tego względu, że macie po pierwsze świetną obronę przed szarżą, mamy też jeszcze odporność fizyczną 30%. Pomyślcie sobie, że odporności fizycznej 30%, tyle jeszcze pancerza, tyle dyscypliny. No jest to jedna z topowych jednostek, jeśli chodzi o piechotę z halabardami wśród całej gry. Cały Total War Warhammer 3, no nie ma takich też potężnych jednostek do właśnie z halabardą. Przy takich wybrańcach chaosu, no to powiem szczerze, że Straż Feniksa jest zdecydowanie potężniejsza. No elfy są po prostu lubiane przez graczy, przez moderatorów, przez wszystkich, więc dlatego są po prostu potężne. Jeśli chodzi tutaj o siłę broni, mamy jeszcze 20 wzmocnienia właśnie premii na dużych wrogów, więc naprawdę statystyki są konkretne. Obrony w zwarciu może nie jest tutaj konkretnie dużo, bo patrząc na takie na przykład krasnoludy, żelaznych rębaczy, to tej dyscypliny, raczej obrony w zwarciu jest zdecydowanie mniej, ale mimo wszystko bardzo potężna jednostka, jak dla mnie zdecydowany plus. Na potwory, na właśnie kawalerię jedna z najlepszych jednostek. Różnice między na przykład z tutaj regimentem. Różnice mamy takie, że tutaj macie dodatkowe odporność na efekty w kontakcie, czyli trucizna na chłopaków tutaj nie działa. No mamy też magiczne ataki, tego co nie mieliśmy w standardowych. Mamy też więcej dyscypliny, więcej ataku zwarciu, więcej obrony zwarciu o 10, więc naprawdę ładne statystyki, więc jak dla mnie regiment zdecydowanie na duży plus. Wykorzystajmy teraz te jednostki do walki, zobaczymy sobie jak walczą. Tutaj widzicie, że nas teraz nie atakują, z tego względu, że nie mamy łucznika. Gdy macie na przykład jakiegoś tam łucznika, to nas zaatakują te boty. No i gdy wy atakujecie przeciwnika, to w większości musicie im zadać jakieś obrażenia, żeby oni się po prostu ruszyli. Pójdźmy najpierw strażników. Tutaj okrzyki są. Proszę bardzo, cisnąć te gobliny. Małe, ale wariaty.
No tutaj jeden oddział się rzucił, ale wiele z nich nie zostanie. Wykorzystajmy kolejne jednostki. Normalnie jak Rzymianie, jak ruszenie tymi batalionami. Dobra, tu mamy regimenty, to możemy puścić. Jeszcze micz. O, uwaga, czy te kosy do nas tu dolecą? Oj. Dobra, coś nam tam delikatnie powiedzmy trafili. No białe lwy, no to tutaj wykoszą wręcz te gobliny. Na animacje są nie najgorsze, powiem szczerze. No lepsze niż tego, Tyriona, bo Tyrion to ma jakieś dziwne naprawdę te animacje. No te już uciekają. Okej. Się nawet nie rozpędzili do walki, a już po walce. No bardzo mi się podobają takie niebieskie płaszcze, ładnie to wygląda. No, jeśli chodzi chyba o animację, to tyle. Możemy jeszcze zobaczyć, jak tutaj Eltarion, o ile się tutaj przebije do jakiejś walki. Jak widzicie, strażnicy nawet dosyć dużo wykroili, ale oni są jednak, mają tego pancerza trochę mniej, więc też różnie to bywa. No ten to już chociaż fajnie tą włócznią atakuje. Choć te animacje też często się niestety wieszają, ale to jest normalne w takich typu gierkach. No ten ma zdecydowanie już lepsze animacje niż Tyrion. Trzeba mu to przyznać. Nie no, wygląda dużo lepiej. Tylko ta jego twarz mi trochę nie pasuje, mam nadzieję, że kiedyś mu zmienią. Dobra, przejdźmy w takim razie dalej. Alit Anar i jego tutaj ekipa strzelających łuczników. Omówimy teraz właśnie strzelców, tym bardziej, że trochę ich jest, to musimy tutaj dużo omówić. Jeśli chodzi o samego legendarnego lorda, jest to taki hybrydowy, czyli do walki z piechotą, właśnie dobry strzelec, ładny zasięg, ładna siła pocisków. Umiejętności też bym powiedział nawet nie najgorsze, bo mamy zwodzenie, czyli ukrycie. Mamy tak naprawdę śliscy, czyli obrona zwarciu i prędkość dla naszej jednostki. Jeśli chodzi też o niego, no plus jest taki, że straż przedni, mamy strzał w ruchu, więc może biegać i strzelać. 46 prędkości to nie najgorzej, jeszcze możemy zwiększyć tą prędkość. I mamy jeszcze księżycowy łuk, czyli magiczny pocisk, który możemy użyć 2 razy i zadaje on ogromne obrażenia i ma ogromny zasięg, bo 300 metrów zasięgu, no jest to naprawdę, bym powiedział, sporo. Jeśli coś jeszcze tutaj o niego chodzi, no z takich najważniejszych rzeczy, co tutaj jeszcze mamy, no przeładowanie, czyli zwiększenie przeładowania szybkości naszych jednostek, więc warto wtedy na przykład go umiejscowić blisko naszych jednostek, żeby jednak ten bonus otrzymywali. Mógłby mieć 55%, ale, znaczy 55 metrów zasięgu, ale 35 metrów to też jest powiedzmy nie najgorzej. Przejdźmy w takim razie do strzelców. Jeśli chodzi o strzelców, standardowi łucznicy, bardzo ładny zasięg, duża siła pocisków, mało pancerza, obrona zwarciu, atak zwarciu, takie sobie. No idealne jednostki, jeśli chodzi tutaj prawie wszystkie jednostki, to są idealne na każdą jednostkę, jeśli potraficie ją obronić, bo strzelców jednak trzeba bronić, bo inaczej będziemy mieć duży problem. Na pewno dużą zaletą to jest duży zasięg, dyscyplina, no i siła pocisków i liczebność, bo 90 jednostek w oddziale takich mocnych strzelców, to jak dla mnie jest naprawdę spoko. Elfy są uważane za jednych z najlepszych strzelców, tym bardziej elfy wysokiego rodu. Te początkowe jednostki są naprawdę bardzo mocne. Kolejni łucznicy to są właśnie łucznicy w lekkich zbrojach. Różnice macie tak naprawdę tylko takie, że mamy więcej pancerza i obrony zwarciu, więc nie będziemy tutaj więcej ich poruszać. No bo jeśli nie ma różnic, to lepiej poświęcić czas na coś ciekawszego. Mamy też straż morską i straż morska dzieli się na 2. Ze tarczami i bez tarcz. Jeśli chodzi o tych bez tarczami, bez tarcz, to na pewno plusem jest też tak odpieranie szarży, obrona przed szarżą dużych przeciwników, skuteczność na dużych przeciwników, wrogów, więc to naprawdę jest dobre przeciw właśnie potworom, kawalerii, do tego gdzieś tam się dobrze sprawdzają. Statystyki są prawie identyczne. Tylko tak, jeśli chodzi o straż morską zwykłą bez tarcz, 3 prędkości więcej, czyli 36. Jeśli chodzi o straż morską z Lothernu z tarczami, tutaj mamy 3 prędkości mniej, ale posiadamy tarczę, która jednak zasłania nam 55% bloku, czyli obrażeń z strzału, więc to jest naprawdę bardzo dobra jednostka. Po pierwsze oni strzelają, po drugie są odporni właśnie na szarże przeciwnika. Więc tutaj jest naprawdę duża zaleta tych jednostek, nawet dobrze, że nam się teren trafił, żeby ustawić te jednostki tak, żeby je wykorzystać jak się tylko po prostu da. Więc to jest naprawdę dobre zastosowanie. No straż, tak jak mówię, ona jest dobra i na potwory, i na każdy po prostu rodzaj jednostek i fajnie są właśnie dobrze po prostu względem bloku. Siostry Avelornu, no bardzo potężne łuczniczki.
Magiczne ataki, płonące ataki, bardzo ładne przebicie pancerza, no uważane za jedne z najlepszych strzelców w całej grze, więc naprawdę spoko. Też tym bardziej dyscyplina jest nie najgorsza, pancerz też posiadają, nie mają jakichś umiejętności dodatkowych, no to jest gdzieś tam powiedzmy minus, ale mimo wszystko bardzo fajne, bardzo lubiane, ładne niebieskie strzały, więc jak dla mnie spoko jednostka, też sprawdzają się najlepiej na wszystko. Ale najlepiej po prostu wykorzystywać ich na bardzo mocne jednostki, bardzo mocne potwory, bo tej amunicji, pamiętajcie, zawsze może zabraknąć. Więc pamiętajcie, że takie mocne jednostki strzelców wykorzystujemy na takie jednostki, z którymi będziemy mieli największe problemy, albo przeczuwamy, że z nimi będziemy mieć największe problemy. Mamy też właśnie siostry Avelornu jeszcze jako regiment. Jako regiment mamy tutaj odnawianie mocy, czyli obszarowe. Jest to naprawdę spoko, bardzo przydatne, tym bardziej gdy gramy jednak elfami wysokiego rodu. Jeśli chodzi o same statystyki, różnice mamy takie, że mamy więcej siły pocisków, czyli 27, nie 22, obrony zwarciu jest więcej, ataku zwarciu jest więcej i dyscypliny też jest więcej. Te statystyki obrony zwarciu, atak zwarciu, no tutaj są naprawdę już bardzo ładne. Tylko minus tej jednostki taki, że jeśli będą walczyć w zwarciu, bardzo mało jednak jest tego życia, więc te jednostki mogą po prostu szybko się wykruszyć i tego pancerza też nie ma zbyt wiele. Jeszcze mamy z tego co widzę zachęta, czyli poprawia dyscyplinę pobliskich sojuszników. No więc moim zdaniem naprawdę spoko. Wojownicy cienia, którzy też mają swój specjalny regiment i jeśli chodzi o wojowników cienia, mamy tutaj straż przednią, mamy strzał w ruchu, więc ta jednostka może ciągle gdzieś tam biegać, strzelać. Do walki wręcz może niezbyt się dobrze nadają, bo mała obrona w zwarciu. Ale mimo wszystko, jak dla mnie, bardzo też ciekawa jednostka. Jeśli gramy Alit Anarem, no to właśnie wojownicy cienia i stąpający w cieniu to są takie najlepsze jego jednostki, którymi się po prostu non-stop gdzieś tam grywa. Robi się nawet doomstaki z tego i spokojnie dajemy radę prawie wszystko ubić. Wojownicy cienia nadają się po prostu do każdej jednostki, na każdą jednostkę strzelców. No po prostu poradzą sobie z każdym. Jeśli chodzi o regiment, tutaj różnice macie bardzo podobne, czyli więcej siły pocisków, obrona zwarcia, tak zwarciu, dyscyplina. I mamy też dodatkowo coś takiego jak strzał z ukrycia. Czyli ta jednostka podczas strzelania pozostaje w ukryciu. To jest naprawdę dobre, to jest naprawdę przydatne. Mamy jeszcze całą właśnie loeka, czyli czas trwania możemy sobie zwiększyć, prędkość, możemy się ukrywać i skradać, więc to jest naprawdę bardzo fajna, przydatna umiejętność, żeby gdzieś się tam podkraść i wykorzystać okazję, na przykład obić jakiegoś tam potwora, lorda i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze mamy stąpających w cieniu. No stąpający w cieniu są naprawdę mega mocni. Z tego względu, że oni, jak sobie zauważycie, mają truciznę, jeśli walczą wręcz i mają truciznę, jeśli chodzi o strzelanie. I też 180 zasięgu, czyli w sumie najwięcej z takich strzelców, powiedzmy, normalnych. Z takich ważnych rzeczy strzał w ruchu, skradanie, straż przednia, czyli standardowo mały pancerz, mała obrona zwarciu, więc te jednostki raczej powinny nacierać w przeciwnika niż gdzieś go utrzymywać. Mamy też premię przeciwko piechocie, jeśli chodzi o siłę broni, o walkę w zwarciu, więc to też jest moim zdaniem duży plusik, więc można to do tego wykorzystywać. I pamiętajmy jeszcze o jednych rzeczach. Pamiętajcie o tym, że jeśli mamy też dodatkowo właśnie mistrz zasadzki, no to okręg strzelania jest po prostu, okrąg strzelania dookoła. To jest ważne, bo jeśli tego nie posiadamy, no to te jednostki po prostu mają stożek do strzelania. To chodzi o tą po prostu zieloną linię, która tutaj jest pokazana. Tutaj macie właśnie okrąg i do tego okręgu mogą spokojnie strzelać. Tym bardziej, że strzał w ruchu, więc naprawdę super. Mamy jeszcze łucznicy w lekkich zbrojach na, powiedzmy, sterydzie. Czyli łatwo podpalenie, podatność na obrażenia od ognia, no to moim zdaniem spoko. Jeśli mamy jakiegoś smoka, użyjemy gdzieś magii ognia, to naprawdę się sprawdza dobrze. Mamy odporność też na ogień, ale szczerze powiedziawszy jakichś takich większych różnic między nimi nie ma. No jest dyscyplina, atak zwarcie, obrona zwarciu, ale te jednostki tak się za bardzo nie nadają do tego. Ale plusem na pewno jest jeszcze te plus 6 siły pocisków, to jest największy plus tego wszystkiego. Mamy też jeszcze jeźdźcy burzy, czyli straż morska z Lothernu standardowa. Jeśli chodzi o różnice między nimi, no to mamy tak naprawdę też 10 dyscypliny, a tak zwarcie, obrona zwarcie, jakby ktoś po prostu kopiuj w klej robił, bo jest po prostu ciągle to samo. I dodatkowo mamy siłę pocisków plus 4. Z takich jeszcze dużych plusów, które możemy sobie zauważyć, mamy odporność właśnie, budzi strach. Dobrze, myślałem, że to jest na odporność, a to jednak po prostu budzi strach. No i też mamy, jak sobie tutaj zauważycie, straż przednią i mamy strzał w ruchu.
takie mamy dodatki, jeśli chodzi o regiment. Moim zdaniem bardzo przydatne. W takim razie ruszmy tutaj do ataku, choć bardziej to może niech oni się ruszą do ataku, a my będziemy po prostu sobie tutaj czekali. Widzę, że chcą nas tutaj obejść. Możemy sobie łuczników postawić dalej. No jeśli chodzi o naszych łuczników, no to tutaj powiem wam szczerze, bez problemu. Powinniśmy tego Alit Anara ustawić jak najbliżej. No ostrzał jest gruby, jak mamy samych strzelców. Tym bardziej, że oni muszą jednak pod górkę wejść, więc ta prędkość jednak tutaj jest malutka u nich. Choć orkowie nawet są dosyć szybkimi jednostkami. No i też mamy tutaj ustawione jednostki, jeśli chodzi o bronienie, więc mogą spokojnie się bronić. Jak widzicie, no chłopaki i dziewczęta sobie dosyć dobrze radzą. Możemy użyć tego pocisku na przykład na niego. Ale jest właśnie dobre, że jak mamy dużo łuczników, to jesteśmy też w stanie szybko przeciwnika pokonać, jeśli chodzi o bohatera. Proszę bardzo. Tylko, że oni też wykorzystali, że jednak gobliny mają te swoje turlane gobliny i zadają te wiry, które zadają naprawdę ogromne obrażenia i tam nie zwracają uwagi wtedy na pancerz, więc no, są w stanie też wiele nam zrobić. No jeśli chodzi o efekty walki, no tutaj włócznie to tak samo. Straż Lothernu jest bardzo podobna do tych standardowych włóczników. Fire! Jeszcze tych stąpających w cieniu można by tu właśnie wykorzystać do walki. Proszę bardzo. Choć oni mają mało, tak jak mówiłem, obrony zwarciu. Więc też z orkami może być raczej ciężko. No jeśli chodzi o zastosowanie, to wiecie jak grać łucznikami, więc tutaj nie będę, wydaje mi się, więcej zdradzał. Trochę mają jakby walkę takimi trochę strażników, bardzo podobni. Animacje tutaj są bardzo podobne. Czemuś żeś nie strzelił, łuczniku? No orkowie teraz boosta dostali, to naszych będą tu sprzątać. Dosyć ładne te sztyleciki czy mieczyki, co oni tutaj mają. Przechodzimy do Imryka, kolejnego legendarnego lorda, uważanego za jednego też z najpotężniejszych lordów, że jednak jest na smoku, ma bardzo ładne tutaj atrybuty, no i ogólnie jest bardzo mocny. Jeśli chodzi tutaj o jego atrybuty, czyli obrona zwarciu, atak zwarciu zdejmujemy przeciwnikowi, w sumie to jest zasięg, to daje na wszystkich, bo to jest jednak klątwa. Gwiezdna kopia, która zadaje premię do szarży, obrażenia zwiększone, płonące ataki, nasycenie łatwopalne, więc jest to naprawdę mega mocne. I mam jeszcze atak zwarciu, budzi strach i to wpływa na wszystkich sojuszników, bo zasięg działa na wszystko po prostu. Sam w sobie naprawdę Imryk jest bardzo potężny, został gdzieś tam, pamiętam, znerfiowany niedawno, ale mimo wszystko i tak jest bardzo mocny. Mamy odporność na odstrzał, mamy tak samo odporności właśnie na ogień. No i szczerze powiedziawszy to tyle. Jeśli chodzi o umiejętności, nie ma jakichś wybitnie dużo nowych, unikatowych, jeśli chodzi względem innych lordów. Przejdźmy w takim razie teraz do kawalerii. Jeśli chodzi o kawalerię, jeźdźcy Elerionu to jest standardowa, najtańsza kawaleria, ale powiedzmy, że nie jest najgorsza, bo prędkość, dyscyplina jest naprawdę ok. Pancerz 6 jest spoko, jeśli chodzi o premię do szarży też nie ma najgorzej. Ważne jest też to, że mamy straż przednią, czyli możemy osaczyć przeciwnika, co jest naprawdę dużą zaletą. Kawaleria, gdy ma straż przednią, zyskuje moim zdaniem bardzo dużo w moich oczach. Jest to naprawdę wtedy bardzo mocne. Kawalerię oczywiście wykorzystujecie do ataku na flanki, do ataku na plecy, ataku strzelców, artylerii. No do tego najlepiej się sprawdzają wszystkie tutaj jednostki tych strzelców, tej kawalerii. Takie ważniejsze rzeczy to mamy na przykład srebrne hełmy i to już macie taką dużo mocniejszą kawalerię. Tym bardziej, że premia do szarży jest większa, troszkę mniej prędkości, ale znowu więcej pancerza, więcej dyscypliny. No i ta premia do szarży 64 to już naprawdę robi niezłą robotę. Oczywiście srebrne hełmy występują w dwóch wariantach, czyli standardowo jednostka przeciwpiechotna i też standardowa jednostka przeciwpiechotna, ale z tarczami, czyli macie tą słabszą taką tarczę, 30% bloku dodatkowo, co jest dosyć przydatne, bo mimo, że ten pancerz jest dobry, ale życia też ta jednostka nie ma wybitnie dużo, więc to się naprawdę przydaje.
Zastosowanie tych trzech jednostek, no to standardowo piechota, artyleria i strzelcy, no i flanka. Bezpośrednio ich nie rzucamy na atak, chyba że to jest jakaś słaba piechota bez włóczni, bez halabardy, co nas nie zatrzyma, no to spokojnie możecie sobie tam szarżować. Mamy jeszcze smoczy książęta. Mamy oczywiście w dwóch wariantach. Najpierw omówimy standardowy wariant, czyli nie regiment, tylko zwykły. Z takich ważnych rzeczy na pewno odporność na ogień, odporność fizyczna, bardzo duży pancerz, bardzo duża premia do szarży, prędkość 84, czyli tak jak srebrne hełmy, dyscyplina jest też niezła, siła broni, atak, zwarcie, obrona, zwarciu, powiedzmy, że jak na kawalerię, to i tak to są dobre statystyki. Stosujemy oczywiście ich względem właśnie piechoty takiej mocniejszej, no bo to jest ogólnie jakby jednostka przeciwpiechotna, oni się tam na potwory niezbyt dobrze radzą, więc trochę bez sensu byłoby ich tam rzucać. Ale jeśli chodzi, tutaj mam jeszcze mistrzowskie wyszkolenie, czyli po prostu ta jednostka zmienia się w idealną machinę do walki. Jeśli jednak otrzyma ona zbyt wiele obrażeń, straci premię z wyszkolenia, więc to jest ważne. Mistrzowskie wyszkolenie, pamiętajcie, że to jest bardzo ważne. No po prostu musimy utrzymywać ten poziom życia na jakimś tam standardzie. W ogóle ci zrodzeni z ognia, czyli smoczy jeźdźcy regiment, bardzo mi trochę przypominają te bronie od właśnie Bretończyków, też tak się śmiesznie świeciły. I jeśli chodzi tutaj o regiment, w umiejętnościach nie mamy żadnych różnic. Różnice są tak naprawdę w dyscyplinie, w tym, że jednak mamy płonące ataki, mamy też premię właśnie na dużych wrogów, no i to też jest jednostka przeciw właśnie potworom, bardziej zdecydowanie przeciw potworom. No i też płonące ataki, pamiętajcie, że to jest jednak duża zaleta, bo mamy też debuffy, które gdzieś tam zdejmują właśnie przeciwnikowi odporności na ogień, a dostają właśnie negatywne, więc naprawdę to jest dosyć duży plus, więc jest to kawaleria na potwory. No jedyna w sumie taka kawaleria na potwory u właśnie elfów wysokiego rodu, jeśli chodzi o kawalerię, więc naprawdę spoko. Rydwany mamy oczywiście trzy rodzaje. Standardowy rydwan z Ithilmaru, czyli rydwan, który ma też tutaj premię przeciwko piechocie i ta premia jest naprawdę dobra. Prędkość mogłaby być powyżej 90, wychodziłoby to trochę lepiej, ale premia do szarży jest dobra, dyscyplina, pancerz, no naprawdę dosyć dobry rydwan. Najlepiej oczywiście sprawdza się na piechotę, na strzelców najlepiej. Na piechotę taką standardową też dobrze się sprawdzą, tylko że jeśli zatrzymamy, ten rydwan zostanie zatrzymany i gdzieś się tam do niego dobiorą, to może być duży problem. Kolejny rydwan to jest oczywiście lwie rydwany z Hrace. Tutaj macie więcej obrażeń, ale mniej pancerza. Mniejsza też jest, szarża jest ta sama, ok. No delikatne różnice prędkości, ale jednak różnica jest bardzo duża w tutaj przebiciu pancerza, 25%, czy 25 mamy też do premii, a tu mamy 24, no takie nieduże różnice. Jak dla mnie ogólnie te lwy, co tutaj mamy, powinny mieć większą szarżę. Nie wiem, ja tak uważam, że ta premia do szarży powinna być większa. 80-90 byłoby naprawdę spoko, byłaby to taka konkretniejsza różnica między nimi. A tak, większych różnic tutaj nie mamy. Jeszcze mamy lwie futro, czyli grube futro stanowi skuteczną ochronę przeciwko ostrzałowi. No bo tutaj jednak mamy te 30% odporności na ostrzał, w tym standardowym rydwanie nie mamy, ale tam znowu mamy więcej pancerza, więc no różnie można na babkę dwa... No właśnie, wiecie jak o co chodzi. Łucznicy jeźdźcy z Elerionu. Standardowi łucznicy, jeśli chodzi o łuczników, no nie mamy tutaj nic wybitnego. Jednostka bardzo podobna do standardowych, tylko mamy po prostu tutaj łuki dołożone. Ja osobiście nie lubię się bawić takimi łucznikami, jest to dla mnie bardzo takie czasochłonne i zbędne. Wolę po prostu przeprowadzić jeden precyzyjny, porządny atak, niż się po prostu bawić się z przeciwnikiem, choć czasem takie bawienie się jest potrzebne, ale moim zdaniem to na pewno nie w tej frakcji. Łucznicy, no tutaj mamy plus taki, że jednak strzał w ruchu, straż przednia, więc możemy gdzieś tam tego przeciwnika rozciągać szerzej na tych flankach, możemy się z nim tam po prostu bawić. No i w sumie to by było tyle. Mamy też regiment z tego. Jeśli chodzi o regiment, mamy tutaj większą prędkość, większy atak zwarciu, dyscyplina, obrona zwarciu, premia do szarży większa i siła pocisków. Nic z takich większych gdzieś tam umiejętności nie mamy nowych, tylko w sumie to samo. Mamy też rydwany z Tyranok, czyli bardzo dobre rydwany względem zadawania magicznych właśnie pocisków przeciwnikowi. No ostrzał jest dosyć konkretny, bo 124 na potwory moim zdaniem to się bardzo fajnie sprawdza. Rydwanem też możecie szarżować na piechotę i gdzieś tam więcej
przeciskać tego przeciwnika, więc to jest naprawdę przydatny rydwan. Osobiście z tych rydwanów to chyba najbardziej bym się na te standardowe rydwany chwycił, na te lwie może nie do końca, bo łucznikami na przykład o ostrzał bym się raczej nie martwił, grając elfami. No i cóż, możemy zastosować tutaj w ataku, w praktyce te rydwany wszystkie, może te rydwany połączymy i zrobimy coś tego typu, zaatakujmy tutaj ładnie. Łucznicy tak samo, możemy tutaj jakąś szarżę przeprowadzić. Możemy też Imryka puścić do przodu. Mogłem go na smoku wypuścić, to na smoku byłoby łatwiej. No i ruszyła cała ekipa. Już uciekają, już wiedzą co ich czeka. Choć tu akurat wjechali w włócznie, więc... To jest to, że jeśli zostawimy po prostu te jednostki samym sobie, to często te jednostki po prostu przepadną. Jednostki kawalerii, czyli zawsze musicie szarżować. Tutaj tej super szarży jakoś nie było. Tym bardziej, że to były jednostki, które mają obronę trochę przed szarżą, więc wiecie, jednak te jednostki się szybko zatrzymują. Jak widzicie tutaj nawet, gobliny z włóczniami, no to są dosyć słabe jednostki, ale też były w stanie dużo zrobić jednak, bo wiecie, no obrona przed szarżą zawsze dużo daje. Gdyby miał jeszcze obronę świetną przed szarżą, to w ogóle by sporo dało. Tutaj możecie na przykład teraz sobie przemienić i zamiast łuczników zrobić sobie taką standardową. No to jest na przykład duża zaleta, żeby sobie tak mieszać, bo łucznicy gdzieś tam obiją potwory, a jak potrzebujecie na piechotę, no to sobie zmienicie i wjedziecie po prostu w tę piechotę. No i gdzieś tam są w stanie coś zrobić, tak, tą kawalerią. Więc to jest gdzieś tam jakaś większa zaleta. Już na przykład skończyli walczyć. Możecie starać się na przykład otoczyć przeciwnika i tutaj mu wjechać szarżą, bo jak wjedziecie mu w plecy albo w bok, no zdecydowanie mocniej zadacie mu obrażenia niż nacierając na wprost. Tu może nie mieli szansy się tak rozpędzić za specjalnie, ale mimo wszystko ci orkowie bardzo szybko teraz będą i tak padali. Tu możemy puścić naszego bohatera na tych. Proszę bardzo. Niech tutaj Imryk się pobije z goblinem, ale zostawcie tego goblina. Okej. O, jest goblin. O, halabarda na halabardę, proszę bardzo. Imryk, wiecie, tutaj MMA trenował, więc... No te animacje są zabawne, bym powiedział. Dobra, idziemy dalej, bo czeka nas jeszcze sporo pracy. Przechodzimy, moi drodzy, do potworów i do Teclisa, legendarnego lorda. Jeśli chodzi o Teclisa, jest akurat mój najmniej ulubiony lord z akurat elfów wysokiego rodu, ze względu na lokalizację. Już tam nawet nie chodzi o samego lorda, ale jednak jego lokalizacja jest taka sobie. Magię akurat ma dobrą, bo on ma połączone domenę tutaj ognia, domenę niebios. Tak naprawdę mamy większość tych domen. I to jest dosyć dobre połączenie, bo na przykład jeśli chodzi o domenę ognia ma dobre zaklęcie do wzmacniania naszych jednostek, jeśli chodzi o domenę niebios mamy bardzo ładne zaklęcie do zadawania obrażeń, tak samo domena bestii też zadawania obrażeń. Jeśli chodzi o domenę światła mamy tutaj tak naprawdę zatrzymanie przeciwnika, mamy też leczenie, no więc powiem wam szczerze, jeśli chodzi o samego maga naprawdę nie jest zły. Tutaj mamy też jeszcze wzmocnienie, czyli miecz Teclisa, mamy tak samo leczenie, odporność właśnie na obrażenia, mamy 2 razy użycie wiatru, dosyć dobrego, którego akurat widzieliście zastosowanie, że przyzywa się Feniks i pali tam wszystko. Jeśli chodzi o same tutaj jednostki, powiem szczerze, że tak naprawdę smoki są naprawdę zróżnicowane tutaj i są dosyć mocne. Jeśli chodzi o orły, no to orły tak naprawdę przydają się w wielu sytuacjach, bo są dosyć szybkie. Może mają mało pancerza, mało życia, ale na przykład na taki atak na strzelców, artylerię bardzo skutecznie bym powiedział, że blokują i szybko niszczą, więc do tego najlepiej ich jest wykorzystywać. Tak samo na polowanie na przykład jakichś tam bohaterów latających, jakichś czarodziejów, na to też możemy oczywiście wykorzystać tą jednostkę. No a do jakichś takich większych zastosowań już potem nie, bo jeśli rzucimy to na piechotę, to z taką słabą piechotą, jeśli to nie są włócznie, halabardy, no to sobie spokojnie gdzieś tam może poradzi, ale przez to, że tam jest mały pancerz, mało życia, to też szybko może nam jednak paść ta jednostka.
Kolejną jednostką to mamy ognistego Feniksa. Ognisty Feniks ma o tyle plusów, że jak sobie zobaczycie, mamy tak naprawdę ostrzał. I ten ostrzał jest dosyć mocny, 10 ostrzałów możemy zrobić, czyli 10 użyć. Feniks sam w sobie bardzo ładnie wygląda. Mi się akurat bardzo podobają te wszystkie tutaj Feniksy, jak tutaj są, naprawdę są piękne. Zastosowanie Feniksów, no tutaj mamy już lepsze też statystyki pod względem, że mamy też magiczne ataki, płonące ataki, dużo większe przebicie pancerza. Więc tutaj naprawdę sprawdza się to dobrze. Mamy też zestrojenie magii, jak sobie tutaj zauważycie. Jeśli chodzi o to zestrojenie magii, no to mamy właśnie ta jednostka zadaje magiczne ataki, a jej siła rośnie, gdy wiatry magii wieją z siłą huraganu. Sama jednostka zastosowanie bardzo podobne co do orłów, z tego względu, że no pancerz też jest tutaj trochę mały, życia też nie jest aż tak dużo, tylko że tutaj macie już możliwość ostrzału, więc gdy są jakieś grupki mocniejszych jednostek, to warto ten ostrzał wykorzystać, tym bardziej, że mamy tutaj ładne przebicie pancerza od wybuchów i od dystansowych zwykłych obrażeń, więc naprawdę do tego sprawdzi się najlepiej. Możemy też stosować to na przykład na blokowanie jakiejś tam kawalerii, która nie ma skuteczności na potwory. Do tego też możecie oczywiście wykorzystywać każdy typ tych feniksów, orłów. No po prostu takie jest zastosowanie. Z takich ważnych rzeczy mamy oczywiście odporność na ogień, no bo to ognisty Feniks, no to ciężko, żeby nie miał czegoś takiego. Mamy też bierną właśnie umiejętność odrodzenia, gdy spadnie poniżej 10% życia, więc naprawdę to jest duży plus. No i zestrojenie magii, czyli odporność na obrażenia plus 10% i nasycenie właśnie magicznymi. Gdy oczywiście wiatry magii mają 15 lub więcej. Lodowy Feniks, szczerze powiedziawszy, bardzo podobne zastosowanie. Różnica jest takie, że ma więcej tutaj pancerza, mamy odmrożenie i tak samo mamy więcej życia o 700, więc naprawdę sporo więcej dyscypliny. No i tutaj jedynie co, to nie mamy żadnej umiejętności, ale mamy też aurę śnieżycy, która zdejmuje wszystkim przeciwnikom do 35 metrów atak zwarciu, siłę broni, obrażenia od broni przebijającej, pancerz, prędkość szarży i prędkość. Więc to jest bardzo fajna jednostka, która może bardzo tutaj przeciwnika osłabić. Tym bardziej, gdybyśmy puścili obok, gdzie walczyłyby jakieś potwory przeciwnika, no to to osłabienie jest dobre, tak samo bohaterowie. Naprawdę bardzo fajna aura. No i sam Feniks też, jak sobie zauważycie, bardzo ładny. No szczerze powiedziawszy, prawie identyczny, tylko jest chyba troszkę większy. Mamy też oczywiście tutaj smoki. Słoneczny smok, no wygląda kozacko. Nie no, smoki naprawdę wyszły akurat w tej grze, wyglądają dobrze. Choć są trochę kopii w klej, ale są ładne. Słoneczny smok o tyle jest dosyć ciekawym smokiem, że jednak mamy tak naprawdę magiczne pociski i zadają dodatkowe obrażenia od ognia. Pamiętajcie, że mamy też dużo jakichś możliwości zwiększenia tych obrażeń od ognia, więc to jest na przykład dobre zastosowanie tego smoka. Zieleń się najlepiej wykorzystywać na halabardy włócznie, jeśli przeciwnik posiada, ewentualnie na dużej ilości jednostek w jednym miejscu. No do tego najlepiej wykorzystujemy. Same jego statystyki są nie najgorsze, bo jest duże przebicie pancerza, prędkość, dyscyplina, pancerz, no jak dla mnie naprawdę dosyć dobra jednostka. Mamy też odporność na ostrzał, 25% to moim zdaniem wystarczająco jak na takiego smoka. No i jak dla mnie naprawdę bardzo dobra jednostka, wiele zastosowań, tylko unikamy tak naprawdę kawalerii ze skutecznością na potwory, łuczników, no i halabardy włócznie, standardowe jak przy wszystkich smokach. Możecie zastosować dla każdej na każdą jednostkę, tylko trzeba myśleć po prostu co się robi. I można naprawdę wiele z tego osiągnąć. Mamy też smoka, który jak sobie tutaj zauważycie jest dużo mocniejszy, jest to księżycowy smok. No i księżycowy smok o tyle jest dosyć ciekawszy, że mamy tutaj o wiele więcej życia. No bo życia z 1300 więcej to naprawdę sporo, więcej dyscypliny, się obroni jest też również więcej. No i też mamy oddech księżycowego smoka. Jak sobie porównamy, no to zadaje on więcej obrażeń. Zasięg jest chyba ten sam. Tak, zasięg jest tam sam, odnowienie jest to samo. No ale są już lepsze statystyki, więc ten smok więcej jest w stanie zdziałać podczas bitwy. Jedynie co z takich ważnych rzeczy, no szkoda, że żaden z smoków nie ma na przykład jakichś bonusów przeciw dużym. Z tego względu, że no przydałoby się jakoś rozróżnić te smoki, żeby jeden smok miał bardziej na przykład na piechotę, drugi na jakieś duże jednostki i to by było moim zdaniem też troszkę ciekawsze. Kolejny to jest tajemny Feniks. Tajemny Feniks, ładne tutaj kolorki dobrane, ładnie wygląda. A jeśli chodzi tutaj już zastosowanie Feniksa, Feniks ma ten plus, że ma oczywiście burzę żaru.
czyli po prostu przemienia się w ten wir i zadaje obrażenia. Te obrażenia są naprawdę spore. Na pewno jedyny minus Feniksa, no bo Feniksy mają też czasem mniej życia. Ten nawet jest nie najgorzej, bo tutaj mamy 6900, to nie jest aż tak tragicznie. No, Feniksy nie mają na przykład po 8000 życia jak smoki. Ale na pewno zaleta jest też taka, że jak sobie tutaj zerkniecie na statystyki tego Feniksa, coś mi się z tymi statystykami dzieje, no to tutaj macie odporność na ogień, odporność fizyczną, mamy właśnie odrodzenie w ogniu, czyli to, co mieliśmy tam wcześniej w tych Feniksach, zestrojenie magii standardowo, bardzo szybki jest Feniks i bardzo duża dyscyplina, więc możecie też super zastosować na strzelców, na artylerię, bo naprawdę ma ładne statystyki, też szarża jest nie najgorsza, więc jak dla mnie duży plus. Jest jeszcze Gwiezdny Smok i to jest taki najpotężniejszy ze smoków u elfów wysokiego rodu. No Gwiezdny Smok oczywiście ma tutaj oddech Gwiezdnego Smoka, który jest trochę słabszy, jeśli chodzi o obrażenia na sekundę, czy tam obrażenia, ale ma znowu większe przebicie pancerza, więc to się powiedzmy tam równoważy mimo wszystko. Odporność na ostrzał, ale też jak tutaj widzicie, smok nie ma jakichś dodatkowych cech. No jedynie tym się różni od tych innych smoków, że mamy więcej obrony zwarciu, ataku zwarciu, siły broni, pancerza, życia. No i to są po prostu różnice smoków. Zastosowanie smoków, tak jak wiecie, na wszystko, tylko po prostu trzeba z głową to zrobić. Mamy jeszcze tak naprawdę Feniksa, czyli tego samego co tutaj, tylko regiment. I jeśli chodzi o regiment, różnice mamy na pewno takie, że mamy znak nadziei, czyli wigor na sekundę, wpływa na wszystkich sojuszników. I z tego co zauważyłem, też mamy właśnie lepsze statystyki dyscypliny, ataku zwarciu, obrony zwarciu. Troszkę to mało jak dla mnie, jak na, szczerze powiedziawszy, regiment, tym bardziej latającego potwora. Coś mi tutaj brakuje, żeby był faktycznie dużo mocniejszy, no ale tak zrobili, no to cóż, tak musi po prostu być. Mamy oczywiście jeszcze lwy bojowe, czyli zwierzęta bojowe. Jeśli chodzi o zwierzęta bojowe, no widzieliście szczęście przy rydwanach. Są one oczywiście też w wydaniu regimentów. Z takich na pewno ważnych rzeczy jednostka przeciwpiechotna, pancerz właśnie przeciwko piechocie dodatkowo, odporność na ostrzał, ale to co jeszcze mamy, to mamy potężny ryk, czyli zdjęcie dyscypliny i prędkości przeciwnika. To jest dobre, żeby też tego przeciwnika tam dogonić, powybijać mu, podobijać mu to jednak wszystkie jednostki, więc do tego się sprawdzi super. Jeśli chodzi o różnicę między regimentem standardowym a tym, to jest różnica dyscypliny, ataku zwarciu, obrony zwarciu. No jak dla mnie nie jest to wybitnie dużo, ale z tego co sobie jeszcze zauważymy, mamy tutaj... Aha, bo ryk mamy, ryk mamy właśnie na tym regimencie. No to szczerze powiedziawszy troszkę słabo, że tylko w sumie ryk na regimencie i trochę więcej dyscypliny, ataku zwarciu, obrony zwarciu. No jak dla mnie powinna być jeszcze jakaś taka lepsza umiejka dodatkowa. No jak dla mnie to możemy tyle i możemy atakować przeciwnika, wykorzystać te nasze właśnie jednostki. No lwy puścimy na początek, niech sobie tutaj powalczą, zgromadzą się przeciwnicy przy okazji. Smoki sobie tu ustawimy. No, orły już widzieliście jak walczą, więc tutaj chyba nie ma co gdzieś tam zmieniać. No, te mają ładną szarżę, ładnie wyglądają, takie nawet spoko. Jeśli chodzi o jakieś zionięcia smoków, no to wiecie, akurat wyglądają, ale możemy to zastosować. Weźmy wszystkie tutaj zionięcia. I teraz z każdej jeszcze strony. O, proszę bardzo. Że ten musi podlecieć. A są w stanie tam wiele zrobić. Orły jeszcze przetrwały. Możemy zastosować tą burzę, dlatego macie właśnie pokazaną ikonkę, gdzie ta burza będzie. No bo to jest pod jednostką. No jak widzicie, no ta burza jest naprawdę konkret. Tylko tu też musimy zastosować najlepiej na takie mocniejsze jednostki, żeby to było takie 100% zastosowania. Jeśli chodzi o właśnie nasze Feniksy i ten ostrzał, to najlepiej jak sobie tutaj zastosujemy. Tylko musimy pamiętać, że Feniks nie może wylądować, bo inaczej nie może użyć ostrzału. Może nie widać od razu jakichś takich ogromnych tych obrażeń, ale mimo wszystko jest to i tak duży plus. Bo ona też, ten Feniks może bardzo fajnie walczyć w zwarciu.
Możemy puścić tutaj do ataku. Tak samo wtedy musimy te lodowe Feniksy mieszać z naszą armią, żeby, pamiętajcie, te osłabienie wbijać, które Feniksy posiadają. No, posiadając taką armię smoków, jesteście naprawdę w stanie bardzo wiele zrobić. Tym bardziej, że tutaj mamy też jeszcze Feniksy, które są bardzo szybkie. Smoki są wiadomo wolniejsze, ale znowu twardsze. No, dziubaj ich tam. Przechodzimy do ostatnich jednostek i do Arielki. Arielka świetlista. Dla mnie jest zawsze śmieszna. Jeśli chodzi o Arielkę, no Arielka jest tutaj czarodziejką. Mamy gwiazdę Avelornu, czyli regenerację życia. Maksymalnie do 3 jednostek przez 27 sekund, więc naprawdę jest to dobre leczenie. Kij Avelornu, śmiesznie to brzmi. Odnowienie mocy, dosyć fajne, bo 40 sekund mamy z tego wzmocnienia. No i jeśli chodzi o magię, to tutaj jest domena światła z domeną życia pomieszana i wysokiej magii. Z każdego tutaj mamy po 2 zaklęcia, więc powiedzmy, że to jest dosyć duży plus, jeśli chodzi o magię, że ma chociaż pomieszaną trochę. Ale nawałnica, no nawałnica rzadko jest używana, bo to jest jednak na jednostki powietrzne, to nie zawsze się oczywiście sprawdzi. Ale sama magia na przykład do obrony, jak na przykład ochrona pcha jest ok zaklęciem, wir, ulepszone wygnanie też jest dobrym zaklęciem. No te leczenie to tak pół na pół bym powiedział, dla mnie jest jakieś mega efektywne, ale z drugiej strony znowu jest tanie. Sama Arielka no jest dosyć miękką postacią, bo macie bardzo mało pancerza, prędkość, no tam potem jest narydwanie na koniu, więc tam troszkę lepiej wychodzi. Ale mimo wszystko bardzo miękka, delikatna nasza tutaj czarodziejka. Z takich jeszcze ważnych rzeczy, jeśli chodzi o tą czarodziejkę, no cóż tu by można jeszcze więcej powiedzieć. No jeśli chodzi o jakieś takie umiejętności, na pewno bierne umiejętności, bo przez to, że mamy 3 rodzaje magii, to mamy 3 tutaj bierne umiejętności do magii, więc to jest na pewno duży plus. Mamy też nasycenie na przykład magicznymi atakami i odporność na psychologię naszych jednostek. Mistrzostwo standardowo, kamień osłony Iszy, czyli odporność fizyczna dla naszych jednostek, jeśli mamy oczywiście artefakt. No, odporność na ostrzał, no ale mimo wszystko dla mnie ta jednostka jest strasznie, ten lord jest bardzo mięciutki. Jeśli chodzi o magię, no to też nie jest to jakaś dobrana, idealna magia jak dla mnie, powinna mieć troszkę lepiej zbalansowaną tą magię, no ale jaką ma, taką po prostu ma. Jeśli chodzi jeszcze o standardowe jednostki, czyli które macie dostępne dla każdej tutaj frakcji, znaczy dla każdego lorda z elfów wysokiego rodu, no to mamy balisty szponu orła. No, balisty, powiem dobrze, no nie są jakieś wybitnie potężne, ale na sam początek naprawdę dają radę, z tego względu, że macie umiejętność kartacza, czyli te pociski się rozszerzają, mamy więcej tych pocisków, ewentualnie mamy mocniejszy pocisk, który tak naprawdę zadajemy wtedy na pojedynczy strzał. Więc też zobaczycie, jak to wygląda w zastosowaniu. Zastosujemy to, wydaje mi się, że tutaj się w miarę uda, tym bardziej na orków, choć posiadałem w większości tarcze, więc tam może być trochę gorzej. Na pewno mamy tutaj właśnie skuteczność przeciwko piechocie, stosujemy to w większości na piechotę. Zasięg jest nie najgorszy, obrażenia powiedzmy też są nie najgorsze. W praktyce zobaczycie, jak to po prostu wygląda. Jeśli chodzi o jednostki, które mamy tutaj dodatkowo, gdy gramy na przykład Arielką, możecie zrekrutować Driady, Drzewne Bractwo i Drzewca. Z tego względu, że Arielka ma tam pochodzenie z leśnych elfów, dlatego możemy oczywiście użyć tych jednostek i możemy je wrzucić do jednego regimentu, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jeśli chodzi o na przykład te jednostki, no to te są u Eltariona Ponurego. Dodatkowo możecie sobie rekrutować, macie specjalny budynek pod to. A jeśli chodzi o smoki, jak dobrze pamiętam, to są po prostu od Imryka. Tak mi się wydaje, ewentualnie mnie poprawcie, jeśli się mylę. Jeśli oczywiście ktoś ma taką wiedzę, to śmiało. Ja się nie obrażę. A nawet będzie to lepiej, bo też nie każdy wszystko może wiedzieć, więc to jest normalne. Zacznijmy od Driad, Drzewne Bractwo i Drzewiec. Jeśli chodzi o driady, no driady to są jednostki takie piechoty, mają dodatkowo odporność fizyczną. Mamy tak samo straż przednią, czy możemy ukryć w lesie albo gdzieś tam z tyłu na plecach wroga i się zakrać do niego w miarę. Skradania tutaj nie ma, ale wiecie o co chodzi. Dajemy po prostu w dobre miejsca, potem wlatujemy na plecy. Tym bardziej, że driady mają 43 prędkości, więc szybko gdzieś tam dobiegają do przeciwnika, więc z tym nie ma problemu. Stosujemy w większości na po prostu piechotę. Najlepiej się na to sprawdzają.
No, jeśli chodzi o Drzewne Bractwo jest bardzo wytrzymałymi jednostkami. Z tego względu, że mam odporne też przed szarżą dużych przeciwników, więc najlepiej na dużych przeciwników ich wykorzystywać. Odporność fizyczna 20%, odporność na ostrzał 15%, pancerz dosyć spory, dyscyplina ładna, magiczne ataki, no i siła broni też bym powiedział dosyć konkretna. No i pamiętajcie, że też jest straż przednia i obrona przed szarżą, to są najważniejsze rzeczy. Najlepiej stosujemy na potwory, żeby zatrzymać gdzieś tam przeciwników, a potem wystrzelać, magę powybijać i tyle. Jeśli chodzi o drzewca, no drzewiec jest potworem, dosyć sporym potworem. Jest może troszkę wolny, ale znowu pancerz, dyscyplina, siła broni, magiczne ataki to naprawdę nadrabia. Obrona przed szarżą wielkich przeciwników, ogólnie tutaj najlepiej się ta jednostka sprawdza na wielkich przeciwników. Z tego względu, że tutaj jeszcze macie odporność fizyczną, macie odporność na ostrzał, więc też strzelcy aż tak wiele nie zrobią, ale jest też świetna obrona przed szarżą, co jest ważne. I neutralizuje magiczną broń w zasięgu działania. To jest też przydatne, jeśli walczycie gdzieś z frakcją na przykład Zincha, który ma wszędzie magiczne ataki, no to naprawdę bardzo przydatne. Tylko zasięg, pamiętajcie, jest 35 metrów, więc to też nie jest aż tak dużo. No i drzewiec musi mieć więcej niż połowę życia, żeby ta magia działała. Ale tak ogólnie dobra jednostka. Przejdźmy w takim razie do piechoty od Eltariona, którą mamy tutaj dodatkowo. Głosiciele wiary z Adhel Tamara. Powiem szczerze, jednostka dobra, bo po pierwsze mamy szał, mamy odporność na ostrzał, mamy tarczę, która jednak neutralizuje 55%, więc to jest jednostka dosyć dobra do walki w zwarciu, ale też utrzymywania terenu. Jedynie czego nie mamy tutaj, nie posiadamy obrony przed szarżą, więc kawaleria może nas przejechać, więc tą jednostkę, jeśli chcecie wystawić przeciwko kawalerii, to pamiętajcie, żeby ją ustawić dużo wyżej, żeby ta kawaleria straciła po prostu premię do szarży, jak będą wjeżdżać pod górkę. To jest ważne. No a tak to, tak jak mówię, standardowo możecie dać na zatrzymanie piechoty, zatrzymania innych jednostek bez problemu. Mamy jeszcze strażników z Astril. Strażnicy z Astril, jak sobie zobaczycie, obrona przed szarżą wielkich przeciwników, bardzo duży plus. Bardzo ładnym plusem jest też szansa na zablokowanie ostrzału, czyli łamacz tarcz. I tak samo zasięg jest konkretny. 215 zasięgu na strzelców, łuczników jest naprawdę kozacki. Odporność, bo mamy tarczę, 55% bloku, ładna dyscyplina, to jest jednostka bardzo dobra, tylko niska szybkoszczelność. No bo jednak zasięg, wiecie, jest duży, więc też musi jednak ta jednostka troszkę wolniej strzelać, co jest moim zdaniem zrozumiałe. Dla porównania, standardowi łucznicy, akurat mamy takich standardowych łuczników, chwila, bo mi to źle przeskakuje. Standardowi łucznicy macie 11 sekund przeładowania, a ci mają jednak 20, więc to jest ogromna różnica. Ale pamiętajcie, że oni są i do tego, plus jeszcze mają bonus. Przeciwko dużym wrogom jest to 16, to jest naprawdę dobry bonus, więc jak dla mnie zdecydowanie bardzo potężna jednostka i wiele zastosowań. Są jeszcze strażnicy bramy. Strażnicy bramy i strażnicy z wieży są troszkę podobni do siebie, z tego względu, że statystykami są troszkę może statystykami, dobra, bo strażnicy bramy, dobra, są tutaj jednak trochę większe różnice. Dobra, to zacznijmy może tutaj od strażników bramy. Strażnicy bramy to są takie jednostki łuczników bardzo podobne do straży morskiej. I też mamy bonus właśnie przeciwko dużym wrogom. Mamy właśnie odpieranie szarży przed przeciwnikami. Zasięg jest standardowy jak od łuczników zwykłych elfów wysokiego rodu. Obrona zwarcia, tak zwarciu też nie najgorszy. Dyscyplina ok, więcej pancerza niż ci łucznicy. Naprawdę dosyć przyjemna jednostka. Łucznicy stosujemy oczywiście do wszystkiego, więc tu nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o strażników z wieży, no to jest specjalna jednostka też od właśnie Eltariona i co jest ważne, tutaj mamy więcej dyscypliny pancerza, zasięg też jest ładny, bonus amunicji jest od groma. Pamiętajcie, że amunicji jest naprawdę dużo, gdzie standardowe jednostki mają od 20 do 30, tu mamy 45, więc one się wystrzelają, czasem się bitwa skończy, czasem tak po prostu bywa. Dyscyplina jest ładna, bo tutaj jest niezłomność, więc nie złamią się te jednostki, więc mogą naprawdę bardzo długo walczyć. Mamy jeszcze podniebne jastrzębie. No tu jednostka ma bardzo dużo plusów do walki właśnie z piechotą. Mamy też jeszcze dodatkowo premię, mamy też możliwość strzelania. Więc taki ostrzał na blisko, bo 100 metrów to jest na pewno gdzieś tam zaleta, że jednak ten ostrzał dodatkowo jest. Do walki wręcz też sobie super radzą. Strzał w ruchu z takich ważnych rzeczy. Więc jak dla mnie ok, tylko odporności przed szarżą nie ma, więc musicie unikać tutaj kawalerii, potworów, no bo będzie po prostu krucho.
Mamy również rycerzy Gawal. Z takich ważnych rzeczy, no bardzo ładnie wyglądają. Nie no, ale tak w skrócie. Mamy też tutaj odporność na ostrzał i zobaczcie sobie statystyki. Bardzo dużo życia, bo tu są 4 jednostki, to wychodzi gdzieś niecałe 3000 życia na jednostkę. Ładna prędkość, dyscyplina, pancerz. Obrona zwarcie jest mała, więc to jest na pewno gdzieś tam minus, ale siła broni też jest konkretna, dobre przebicie pancerza, szarża może też nie z najwyższych lotów, ale jak dla mnie znakomita jednostka, do specjalnych zadań się znajdzie, na walkę z potworami też spokojnie sobie poradzą. Najlepiej w sumie do walki z potworami, bo jak takie 4 otoczą potwora, to zadają 1200 obrażeń, to jest naprawdę bardzo dużo. Mamy też specjalne smoki od Imryka, tak mi się dalej wydaje, że to jest od Imryka, no bo on jest jednak gdzieś tam poskramiaczem tych smoków, pogromcą. Więc jeśli chodzi tutaj o smoki, jest tutaj Bruwor, obrońca życia. Mamy też oczywiście magiczne ataki. Widzę, że w każdym jest ogólnie ten magiczny pocisk, więc tutaj streścimy to trochę. Różnice między nimi są takie. Standardowo mamy truciznę, mamy magiczne ataki, mamy premię przeciwko piechocie i właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej o smokach, żeby każdy ten smok miał daną premię na daną jednostkę i to już by wtedy było trochę bardziej do rozróżnienia, na co danego smoka najlepiej użyć. Odporność oczywiście na ostrza, odporność fizyczna. W innym smoku znowu na przykład nie mamy magicznych ataków, nie mamy zatrutych ataków, ale to jest znowu taki czempion i widzę, że tutaj jest odrodzenie na przykład od Feniksa, a tam wcześniej nie ma. Mamy odporność też na ogień, mamy straż przednią, mamy ostrzał. Statystyki są na przykład ciut lepsze, ciut wyższe, więcej dyscypliny, więcej prędkości, obrony, ataku. Ale znowu nie ma magicznych, nie ma zatrutych. Więc znowu tamten smok, ten obrońca życia lepiej by się nadawał do walki z potworami też. Mimo że ma plusy do piechoty, ale z potworami też by się dobrze nadawał, bo jednak ma truciznę, więc dużo osłabia przeciwnika. Mamy jeszcze lodowaty oddech, czyli kolejnego smoka, który ma oczywiście aurę, czyli spowolnienia. I z takich ważnych rzeczy, no ma jednak tutaj też, tak jak mówię, odmrożenie standardowe, no i ładne tutaj przebicie pancerza, bo 380, 550 siły broni, pancerz, dyscyplina, prędkość, 3 rzeczy na idealnym poziomie, na tym samym i powiem szczerze, naprawdę fajny smoczek. Jeszcze jest Sakolot, zgubny, więcej pancerza, więcej życia, większe przebicie pancerza, ale też nie mamy tutaj żadnych umiejętności unikatowych, więc szczerze to też tak bez jakiegoś większego szału. I ostatni tutaj smok, taki najpotężniejszy, no jest odwieczny, więc no wiadomo, 690 siły broni, tak naprawdę premia przeciwko piechocie, mamy jeszcze pierwotny szał, który się jeszcze ładuje i podbija naprawdę tutaj mega obrażenia, mamy niezłomność, odporność na ostrzał standardowo, więcej życia, no jest to taki dosyć potężny, gwiezdny, pradawny smok. Zastosujmy w takim razie te jednostki w walce, w sumie przeciwnicy do nas sami przyjdą. Nie musimy tutaj za specjalnie długo na nich czekać, wyślijmy nasze pradawne smoki. No i tutaj kartacze już powinny zacząć strzelać, proszę bardzo. I te pociski się, tak widzicie, rozkładają. Jest to przydatne, bo jeśli puścimy sobie standardowo takie pociski, to nie będzie takiego dużego efektu. Standardowe pociski, o właśnie widzicie, standardowe pociski najlepiej stosować na po prostu potwory. A tak to stosujemy te duże. No ta jednostka tutaj sobie szybko z nimi poradzi, bo te obrażenia są jednak ogromne. Widzicie, jak tutaj życie szybko im spada. No o smogach to już nawet nie wspomnę, co się tu będzie, co się tu wydarzy. Smoki mają ucztę z orków. No jeśli chodzi o te jednostki, to tu w większości mamy strzelców zwykłych z tarczami, więc tutaj też jakichś tych animacji za specjalnie nowych nie będzie. Będzie wszystko po prostu takie same. Możemy jeszcze chwilę na te takie gryfy popatrzeć. Oczywiście Eltarion ponury na takim gryfie lata, więc to jest takie odzwierciedlenie Eltariona trochę. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do omówienia armii. Jeśli chodzi o tworzenie armii, z najważniejszych rzeczy na pewno standardowo pamiętajcie, że musi być bohater, jakiś wspierający, na przykład bohater, który daje odnowienie armii, zwiększa prędkość ruchu po mapie. No z takich rzeczy na pewno warto na to zwrócić uwagę. Pamiętajcie też, że każdy tutaj z legendarnych lordów ma na przykład, tutaj gryfa mamy,
mamy Rumaka, więc to też się zmienia i też statystyki naszych legendarnych lordów się zmieniają. Tak samo bohaterów. Niektórzy są na przykład na orłach, czarodzieja na przykład mamy na rydwanach i to jest ważne, żeby sobie o tym wiedzieć. Tutaj macie skrócenie jakby tej dostępnej magii u elfów wysokiego rodu, którą omawialiśmy na samym początku. Jeśli chodzi o domeny, no bestii, śmierci bardzo dobra. Tutaj większość ogólnie tych domen jest potężna. Jedynie co to światła wysokiej magii i życia, to są 3 takie bym powiedział troszkę słabsze, mniej możliwości na nich macie i one są już bardziej takie specyficzne, skoncentrowane na jednym celu, na jednym zadaniu. Więc na to też zwracajcie uwagę, jeśli chodzi o tworzenie armii. Na pewno tworzenie armii standardowo włócznicy są bardzo przydatni. Gdy przeciwnik będzie miał kawalerię, potwory, no do tego sprawdzają się najlepiej. Możecie też już srebrzystą gwardię na przykład zastąpić i macie wtedy świetną obronę przed szarżą. Jeśli macie możliwość, to ja osobiście bym tak zastąpił. Więc to jest ważne, jeśli chodzi o piechotę przeciw potworom, też się dobrze sprawdzają na przykład Straż Feniksa. Tylko pamiętajcie, że Straż Feniksa nie posiada tutaj oczywiście, jak wiecie, tarczy, więc jeśli nie będziecie potrzebowali jednak tarczę, no to wtedy srebrzysta gwardia zdecydowanie gdzieś tam lepiej wyjdzie. Mimo że te statystyki są gdzieś tam gorsze, siła broni jest mniejsza, te jednak premie też są troszkę mniejsze, to znowu srebrzysta gwardia jest dużo szybciej do zrekrutowania niż na przykład Straż Feniksa, więc to też ma swoje zastosowanie. Zdecydowanie łucznicy się mega przydają. Łucznicy w lekkich zbrojach moim zdaniem są troszkę bez sensu do rekrutowania, chyba że zależy wam na tym trochę pancerzu, no to wtedy możemy faktycznie gdzieś to rekrutować. Tylko że na przykład ci standardowi łucznicy szybko są zastępowani przed strażą morską z Lothernu, czy co jeszcze z Lothernu z tarczami, z tego względu, że mamy mniej jakby zasięgu, ale to jest tylko o 15, ale znowu dobrze sobie radzą o wiele bardziej w walce, bo jak sobie porównamy na przykład straż Lothernu, to sobie właśnie zobaczcie statystyki, straż Lothernu z tarczami jeszcze ma tarczę, więc to jest jeszcze szansa bloku, więc jak dla mnie zdecydowanie dużo lepsza jednostka. Jeśli chodzi o kawalerię, no tutaj bardzo szybko się powinno iść w srebrne hełmy. Jak sobie porównacie statystyki między standardowymi jeźdźcami Elerionu a srebrne hełmy, jest tutaj zdecydowana różnica w pancerzu, w premii z szarży, no i ogólnie w tych statystykach jednak tutaj biją na głowę, a srebrne hełmy można bardzo szybko rekrutować. Pamiętajcie też o srebrnych hełmach z tarczami, są bardziej uniwersalni, więcej zastosowań możemy tutaj wykorzystać, więc warto byłoby też to rekrutować. Jeśli chodzi o rydwany, ja rydwany to bardziej bym widział te rydwany strzelające, miotające, z tego względu, że macie dużo amunicji, magiczna amunicja, dobre pociski i to jest dobre, żeby wykorzystywać na przykład na przeciwnika typu potwory, na bohaterów, lordów, dużo gdzieś tam można pomęczyć tego przeciwnika, więc jak dla mnie zdecydowanie lepiej i zamiast tych rydwanów wziąłbym zdecydowanie srebrne hełmy, kawalerię i moim zdaniem lepiej się po prostu spisze. Jeśli chodzi o smocze, na przykład książęta, to jest dobra, dosyć mocna jazda, tylko że też nie zawsze sobie poradzi, więc mimo, że statystyki są naprawdę na wysokim poziomie i automat dobrze ich liczy, bo statystyki są naprawdę na wysokim poziomie, to też w praktyce można szybko się nimi gdzieś tam zamotać i trzeba na to uważać. Wracając jeszcze troszkę do mistrzów miecza Hoeta, to jest bardzo dobra jednostka przeciwpiechotna. Jeśli potrzebujecie idealną jednostkę przeciwpiechotną, no to to jest akurat ona. Dobrze się bardzo sprawdzi w walce wręcz, tylko że szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o taktykę elfów i jak ja bym to widział, bardziej bym to widział na tej zasadzie, że mamy jednak te włócznie i używamy dużo strzelców, magią wybijamy nadwyżkę, strzelcami łapiemy bohaterów, łapiemy potwory i wtedy mamy w sumie czystą grę, bardzo prostą grę. Możemy też, jeśli gracie na przykład Alit Anarem, no to wtedy skupiacie się na wojownikach cienia i nastąpających w cieniu. Gdy gracie na przykład resztą gdzieś tam tych elfów, no to wtedy siostry Avelornu to jest wasza podstawa, jeśli chodzi o strzelców, bo to jest idealna podstawa, żeby wykańczyć szybko bohaterów i lordów, bo to jest 80 jednostek w oddziale, siła pocisków jest znakomita, magiczne pociski ogniste pociski, więc no jak dla mnie naprawdę kozacka jednostka. No i na późniejszych etapach gry zależy też kim gramy. Jeśli gracie na przykład Eltarionem, no to skupiacie na tych jednostkach, co są tutaj zaznaczone na niebiesko właśnie, więc na tym się po prostu skupiacie i skupiamy się na potworach. Powiem tak, jednego orła można zawsze mieć gdzieś tam w armii, jeśli potrzebujecie zablokować przeciwnika, artylerię, no to ok, bo mimo wszystko nie mamy tutaj jednostki, która szybko gdzieś tam przemknie do tej artylerii.
no jedynie można by gdzieś tam kawalerią starać się tam unikać, czy tam rydwanami wjechać, no jedynie się gdzieś tam skradać. Więc na to też warto zwracać uwagę, jeśli chodzi o taktykę, bo pamiętajcie, że elfy no mają tą artylerię polową, ona jest dobra na przykład na inną artylerię, tylko że też zasięgowo nie jest jakaś ultra turbo, że zdążycie szybko ostrzelać, a szkoda na przykład jest stracić piechotę jakąś mocną, jak wiadomo, nie wiem, krasnoludy chaosu, zwykłe krasnoludy, no to zdążą nam bardzo dużo tej piechoty wybić i to będzie po prostu dla nas duży problem. Jeśli chodzi o potwory, no bo na potworach elfy wysokiego rodu, no na późniejszym etapie tylko z tego w większości żyją, no to potwory to już jest trochę taka mieszanka. Z tego względu, że na przykład lodowy Feniks jest dobry, żeby osłabiać dużo przeciwnika i taki lodowy Feniks zdecydowanie by się nam przydał w armii. Z tego względu, że jednak osłabia mocno tą armię przeciwnika, bo to 35 metrów to jest niedużo, ale gdy na przykład gramy też elfami, to skupiamy się raczej na mniejszych polach bitwy niż na jakiejś bardzo szerokiej bitwie, więc to jest na przykład duża zaleta osłabienia tego wroga. Smoki, no smoki będą sobie radzić z większości jednostkami bardzo dobrze i tych smoków macie do wyboru sporo. No jak będziecie mieć wiadomo do wyboru na przykład księżycowego smoka, to zdecydowanie lepiej wziąć księżycowego smoka niż na przykład słonecznego. Tak samo potem gwiezdny smok jest o wiele znowu mocniejszy, bo tego życia jest więcej, pancerza jest więcej, siły broni jest więcej. No i ogólnie statystyki są naprawdę na wysokim poziomie. Pamiętajcie o tej obronie zwarciu, bo to jest ważne. Często dużo ludzi pomija obronę zwarciu i patrzy tylko dobra, siła broni ok, atak zwarciu ok, a potem się jednak rzucamy na taką jednostkę, która jest dosyć wytrzymała i może długo wytrzymać, bo ma dużo obrony zwarciu, jak krasnoludy. I nasza jednostka jednak gdzieś tam tego nie wygrywa. Tak samo jeśli chodzi o ogniste Feniksy, tutaj macie możliwość ostrzału, ale znowu tajemne Feniksy mają tą burzę żaru, którą widzieliście, że robi naprawdę ogromną robotę, można 3 razy to użyć, więc wydaje mi się, że spokojnie można by takie Feniksy, smoki sobie tutaj pomieszać, można sobie zrobić Doomstacka ze samych smoków i po prostu smokami większość wybijać, jest taka możliwość, tylko wtedy z potworami może być różnie, bo też inne frakcje mają bardzo potężne potwory, więc jak dla mnie to tyle. Jeśli potrzebujecie jakichś wskazówek, coś jest dla was niejasne, potrzebujecie większe jakieś omówienie, dajcie znać w komentarzach, a postaram wam się oczywiście odpisać jakoś logicznie. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!